Państwa dzisiaj troszkę nietypowo. Wziąłem Państwa dzisiaj w plener, żeby pokazać tę działkę, o której cały czas mówię. Jest to troszkę tak, może nie poręcznie nagrywam, ale sam self-service taki robię. Wobec tego pokażę Państwu małą działkę 5-hektarową, o której mówię cały czas. Proszę Państwa, to co Państwo widzicie, co Wam pokazuję teraz, to jest ta działka Lipa-Zdrój. Ta jest mniejsza działka, która ma ponad 5 hektarów i 19 arów. Tutaj, jak Państwo widzicie, jest teren zagrodzony i to jest jako zaplecze budowy i tam, jak widzicie, jest, z daleka widać, jest część materiału. Tak, proszę Państwa, to wygląda. Ta działka sięga aż tam daleko, daleko do tych brzózek, co Państwo widzicie. Idzie po granicy tego dużego lasu. Tutaj są tory kolejowe, które za chwileczkę Państwu pokażę, ale ta nasza działka jeszcze jest poza te tory około 400 metrów ponad. Zaraz Państwu pokażę. Część materiału, jak Państwo widzicie, już próbuję tutaj gromadzić. Tutaj, proszę Państwa, jest nasza budka. Proszę Państwa, na działce naszej mamy oczka, 2. To jest jedno z nich. Oczywiście działka jest nieruszana w chwili obecnej. Czekamy na rozwój wydarzeń. Tu Państwo widzicie oczko, wykonane naszym sumptem i naszym staraniem i za nasze pieniążki. To oczko jest z wysepką na środku. Chcemy to kiedyś wykorzystać. Drugie oczko natomiast jest, proszę Państwa, tam przy tym budynku, o którym Państwu mówiłem, tylko już jest bez wysepki. Jest tak też fajne. Od strony północnej, proszę Państwa, tak wygląda działka. Widzicie Państwo, tam jest przejazd kolejowy. Mamy połączenie, można powiedzieć, z całym światem. I tu jest to nasze oczko, które zostawiamy. I tak to wygląda ta pierwsza nasza działka. Proszę Państwa, tak wygląda ta działka od strony torów kolejowych, relacji Stalowa Wola Rozwadów Lublin. To jest ta działka. Działeczka jest uzbrojona, posiada energię elektryczną, posiada, proszę Państwa, wodę, jest podejście do kanalizacji, praktycznie wszystko jest. Mamy pozwolenie na pierwszy budynek, około 300 metrów kwadratowych, jest tam dalej, tam przy końcu, jak się droga kończy. Ta działka sięga aż tam do tego zakrętu, co Państwo widzicie, i po lesie idzie do torów kolejowych, a tu zaczyna się nasza druga 30-hektarowa działka. I tak jak Państwo widzicie, tam daleko, daleko, gdzie się zaczyna ten duży las, to jest nasza działka, idzie w tym kierunku. To jest ta druga 30-hektarowa działka. To jest ta nasza 30-hektarowa działka. Ona się ciągnie, proszę Państwa, w tym kierunku. W szerokości ma około 400 metrów. I pokażę Państwu, dokąd sięga. O! Tam jak ten duży las jest. Jak Państwo widzicie, duży las. Tylko że ta strona nie jest nasza. Tylko jest to działka jako rezerwa inwestycyjna, jakby to wszystko szło. Już idziemy. Pokażę Państwu, jak to sięga. To jest wszystko z tego kierunku. Tutaj idzie w kierunku północnym. Jest to pięknie wszystko położone wśród lasów lipskich. Potem zaczynają się lasy janowskie od drogi krajowej Rzeszów-Lublin, ale ona jest w odległości około 20 km. I widzicie Państwo, i teraz proszę zobaczyć. Działka nasza dochodzi do tego dużego lasu, co Państwo widzicie tam, jak ten samochód drugi jest, co jedzie do nas tyłem. Tak ta działka druga 30-hektarowa sięga. Zaraz pokażę Państwu jeszcze ciekawostkę, to tyle na razie. Aha, jeszcze tak Wam pokażę, jak to wygląda. To jest ta nasza druga. Ta działka jedna dolega do drugiej, dzielą tory kolejowe i przejazd. Proszę Państwa, jesteśmy na drugim końcu tej działki. To, co Państwu pokazywałem. Działka dochodzi do tego lasu. Tutaj jest nasz witacz. Dla ciekawostki powiem, że to była kiedyś granica imperium.
Cesarstwa Austro-Węgierskiego i Cesarstwa Rosji, a dowodem jest na to, proszę Państwa, to przejście graniczne, które Państwo widzą tutaj. To jest też nasza robota, rekonstrukcja przejścia granicznego, jedna z niewielu. Robiliśmy to jako Lipa-Zdrój, tak jak Państwo tutaj widzicie. A tam w dali, tak jak widzicie Państwo, żeby ktoś nas nie posądził, że chcemy przywrócić czarne okresy naszych dziejów. Tam postawiliśmy przy pomocy społeczeństwa okolicznych miejscowości pomnik odzyskania niepodległości przez Polskę w kształcie łuku triumfalnego, i to jest, proszę Państwa, jedyny w Polsce. Powstał on 4 lata temu. Tak to wygląda. Tu jest stacja stacja poboru gazu. Tak to, proszę Państwa, wygląda. Proszę Państwa, jeżeli, że tak powiem, będzie taka wola, jeżeli Państwo będziecie uważać, że jest sens robić tutaj, budować Centrum Medycyny Naturalnej, które będzie Państwu pomagać i Państwa rodzinie, to proszę przysyłać zgłoszenia na pocztę wyzdrowiejesz60 @gmail.com. Ja podam to na dole. Jeżeli Państwo uznacie natomiast, że to nie ma sensu, to świat się też nie wali, po prostu zostaje status quo zachowany i czekamy aż do jakiegoś terminu, gdzie sytuacja się odmieni i będzie wszystko dobrze. Dodam jeszcze, że tam, co Państwu pokazywałem, w odległości 30 metrów jest odwiert przepięknych, bardzo dobrych wód mineralnych, siarczawych, cudownie działających na zdrowie, na skórę, na układ krążenia, na drogi oddechowe. To zrobiła gmina z naszej inicjatywy. Myśmy byli pomysłodawcą tego wszystkiego. Niemniej jednak gmina ma swoje priorytety. Niekoniecznie się musi nami zajmować. No i tak ma być. Tyle na dzisiaj, proszę Państwa. Nie będę dzisiaj się już pchał Państwu. Jeżeli ktoś z Państwa chce sobie oglądać ten filmik i chce przyłączyć się, to oczywiście będzie utworzona kapituła. Każdy z Państwa będzie na tablicy honorowej, czy Państwo, czy ktoś, kogo wskażecie, będzie jego imię i nazwisko jako darczyńcy, jako fundatora, jako budowniczego Centrum Medycyny Naturalnej w Lipie. Natomiast, proszę Państwa, jest to sprawa państwa. Ja mogę tylko służyć swoją skromną osobą i mogę, proszę Państwa, prowadzić. Natomiast inwestorem, sprawcą wszystkiego możecie Państwo być Wy, o ile uznacie, że jest to sens. Jeżeli jest to sens, jeżeli to co mówię ma sens, to tak, jeżeli nie, to proszę Państwa, świat się nie wali. Będziemy dalej spotykać się na kanale i będzie wszystko tak jak dotąd. Tyle na razie, dziękuję serdecznie i do następnego spotkania.